Cześć, jestem Paul z Zapytaj Eksperta. Mamy dziś naprawdę dobre pytanie, a mianowicie, czy można polerować szlifierką kątową? Narzędzie, takie jak szlifierka, jest zwykle zarezerwowane do dość agresywnych i dużych zastosowań związanych z usuwaniem materiału. Właściwie tak, można polerować szlifierką kątową i oto coś, co zrobiłem wcześniej, używając tego fajnego produktu od Nortona, czyli naszego krążka Rapid Prep Polish w połączeniu z tą oto pastą. Przede wszystkim, zanim będziesz mógł użyć takiego produktu, musisz najpierw wykonać kilka czynności przygotowawczych na komponencie, który chcesz później polerować, aby móc go wykorzystać w pełni efektywnie. Przede wszystkim w przypadku takiego elementu jak ten, najpierw musimy usunąć spaw oraz wszelkie uszkodzenia i zarysowania na przedniej powierzchni. Do tego można użyć tarczy lamelkowej albo fibrowej, takiej jak ta tutaj. Osobiście użyję krążka o granulacji 80, ponieważ z taką granulacją zajmie mi to trochę więcej czasu, aby usunąć spaw, ale ślady, które zostawię, nie będą tak głębokie. Dzięki temu spędzę później mniej czasu na usuwanie tych zarysowań. Więc tak, możesz to zrobić papierem ściernym o granulacji 40, ale zobaczysz wtedy rysy, gdy zaczniesz polerować. Więc lepiej zacząć z granulacją 80 lub 120. Gdy usuniesz już spaw, musimy następnie wygładzić powierzchnię, aby była równa i gładka. Do tego polecamy Norton Vortex Rapid Blend. Jest dość agresywny, ale nadal zostawia naprawdę ładne wykończenie na powierzchni metalu i usuwa wszystkie rysy pozostawione przez krążek lamelkowy użyty w pierwszym kroku. Bardzo dobry produkt. A potem, aby uzyskać półmatowe wykończenie, musimy spojrzeć na nasz Rapid Blend 2SF. Dużo bardziej miękki, ścierniwo z węglika krzemu, aby uzyskać jasne wykończenie i drobną granulację. To pozwoli Ci bezpośrednio osiągnąć półmatowe wykończenie, które może być wystarczające dla większości z Was. Ale jeśli naprawdę, jak sugeruje pytanie, musisz poddać produkt polerowaniu, jako czwarty krok musisz użyć naszego krążka Rapid Polish. To zasadniczo to samo, co krążek lamelkowy, ale zamiast lameli ściernych mamy po prostu filcowe lamelki. A nałożenie na nie pasty polerskiej to właśnie to, co zapewni Ci Twoje jasne, błyszczące, wypolerowane, niemal lustrzane wykończenie tego materiału. Pamiętaj jednak, że maksymalna prędkość pracy takiej tarczy może się różnić. Ten model ma maksymalną prędkość 7700 obrotów na minutę, więc upewnij się, że używasz tarczy z regulowaną prędkością obrotową, aby być bardziej bezpiecznym. Okej, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli masz jakieś uwagi, zostaw je w komentarzu poniżej. Cześć!